Dzisiaj bierzemy na warsztat manikur kombinowany. O co w nim chodzi? Jak go poprawnie zrobić? Czy trzeba iść na szkolenie, żeby się go nauczyć? Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami Klaudia Kawińska, instruktor z 5-letnim stażem i zdobywczyni przeszło 40 medali na mistrzostwach. Cześć dziewczyny. Bierzemy się za manikur kombinowany. Rozłożymy go na czynniki pierwsze. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszamy. Manikur kombinowany to taki rodzaj manikuru, w którym najpierw mechanicznie, czyli frezarką, a następnie manualnie, czyli nożyczkami, dogłębnie pozbywamy się skórek. Efekt jest bardzo fajny, paznokcie są przez dłuższy okres świeże, bo kolor wyrasta wręcz spod skórek i tak jakby wolniej odrasta. Jest dużo fanek tego manikuru, a zrobić go dobrze to jest sztuka, dlatego jeśli jakaś stylistka dobrze wykonuje manikur kombinowany, to klientki ustawiają się do niej rządkiem i czekają tygodniami, żeby tylko u niej zrobić usługę. Wyciąć skórki. Zdawałoby się żadna filozofia. No właśnie. I tu jest pies pogrzebany. Tutaj tkwi całe zagrożenie. Ja wiem, że ciężko jest to zrozumieć osobie spoza świata paznokci, ale wycięcie skórek to jest naprawdę kluczowy element stylizacji. I nie można porównywać wycięcia skórek na przykład do obcięcia włosów fryzjera, bo jeśli fryzjer zbyt mocno ci podetnie końcówki, to co się stanie? Nic się nie stanie. A jeżeli stylista zbyt mocno usunie ci skórki, to co się może wydarzyć? Najgorsze. Może ci na przykład bezpowrotnie uszkodzić twoje paznokcie. Tak, wiem, ponownie, ciężko to sobie wyobrazić, ale pomyślmy na przykład o takich przypadkach, gdzie widzieliśmy, gdzie naszym znajomym, najczęściej facetom, bo to oni są mniej uważni, ktoś przytrzasnął palec drzwiami. I jak potem ten paznokieć odrasta, jak on się zachowuje? No, czasami nawet odrasta już pofalowany, w zupełnie innym kształcie niż wcześniej rósł. I tak niestety działa uszkodzona macierz. Dlatego, że to nie działa w ten sposób, że są skórki do pewnego momentu, a po skórkach nie ma nic i sobie możemy dowoli wyciąć wszystkie skórki. To tak nie działa. Teraz, jeżeli stylista zbyt mocno wytnie skórki, nie daj Boże uszkodzić eponychium albo macierz, no to mamy naprawdę gotowy kataklizm. I sztuką w manikurze kombinowanym jest wiedzieć, co można wyciąć, a czego absolutnie nie wolno dotknąć ostrzem. I teraz, żeby była jasność, ten odcinek to nie jest edukacja, ten odcinek nie zastąpi szkolenia. To jest tylko materiał poglądowy, jak wygląda manikur kombinowany i czym się różni od zwykłego. Ale wy, kochani, drodzy styliści, jeżeli zainteresujecie się tym tematem, to koniecznie lećcie na szkolenie do profesjonalisty i nie próbujcie tego robić sami w domu, bo naprawdę nie warto. Po tym długim, acz potrzebnym exposé, wstępie, tak, możemy nareszcie przejść do meritum, więc raz, dwa, trzy, zaczynamy. Po pierwsze, frezarka. Diabelskie narzędzie, które w jedną chwilę może przepiłować ci skórę do kości lub na zawsze pozbawić cię paznokci. A jednocześnie rzecz niezastąpiona do pracy w salonie. Frezarka operuje od 0 do 30 000 obrotów na minutę. Zasada jest taka, że im mniejszym frezem pracujemy, tym większe są obroty frezarki. I analogicznie, na odwrót, im większy frez, tym mniejsze będą obroty frezarką. Mogłoby się wydawać, że mniejsze obroty to mniejsze ryzyko uszkodzenia paznokci, więc asekuracyjnie na początek lepiej nie przesadzać z obrotami. Nie, kochani, to nie jest rozwiązanie. Przy zbyt małych obrotach ani nie ściągniesz masy, ani nie pozbędziesz się martwego naskórka. Mało tego, możesz zagrzać płytkę, poszarpać skórki albo, w hardkorowym wypadku, zrobić dziurę w płytce. Frezarka ma pracować dokładnie na takich obrotach, jakich wymaga frez. I tutaj nie ma żadnych półśrodków. Oprócz wielkości frezu liczy się również jego gradacja. W Indigo mamy frezy z diamentowym nasypem o 3 stopniach gradacji. Czerwonym paskiem są najsłabsze, z niebieskim mają średnią gradację i z nich korzysta się najczęściej, a z zielonym są najmocniejsze. Nie da się nauczyć na pamięć, że w punkcie stylizacji A użyję frezu 1, w punkcie stylizacji B użyję frezu 7. Nie, to tak nie działa. Ty musisz na bieżąco czuć, rozumieć, co ściągasz i jak ta praca przebiega. Dlatego, że zupełnie inaczej będzie się zachowywać żel, akrylożel, zupełnie inaczej będzie się zachowywać hybryda, która była raz założona, która była 4 razy odnawiana i zupełnie inaczej będzie się zachowywać ludzka skórka, dlatego, że niektórzy mają bardzo delikatne skórki, no a inne takie krokodyle, jak na przykład ja. Trzeba też pamiętać o tym, że z czasem użytkowania frezu gradient się ściera, głównie ze względu na ciągłą pracę, ale również na dezynfekcję i sterylizację. Czyli wraz ze swoją żywotnością frezy stają się coraz mniej ostre. To kolejny powód, dla którego nie można przewidzieć, jakim frezem będziemy pracować w danej chwili. To trzeba po prostu czuć pod ręką.
Chociaż dobór frezów do dłoni klienta jest rzeczą indywidualną, to jest jeden taki frez, który pasuje do większości klientów i to jest frez, na którym pracuje każdy instruktor Indigo i większość naszych kursantów. I to jest stożkowaty walec. Jakkolwiek dziwnie to brzmi dla miłośników figur geometrycznych, bo albo stożek, albo walec, to uwierzcie mi, że jest to stożek, a w zasadzie walec, który się zamienia w stożek. No ja wiem, kwadratowe koło, fakt. W każdym razie zobaczcie go bliżej i zrozumiecie, o co mi chodzi. Pracując nim robimy dwie czynności naraz. Usuwając skórki, jednocześnie je popychamy, tak jakbyśmy to robili kopytkiem. To się dzieje samoistnie ze względu na kształt frezu. Kolejne narzędzie, z którego będziemy korzystać, to nożyczki. Podstawowe kryterium wyboru to długość rączki i wygięcie ostrza. Wybieramy takie, które w wygodny sposób leżą w naszej dłoni. Pamiętajmy, stępione nożyczki do niczego nam się nie nadadzą, będą szarpać skórki. Musimy zatem zadbać o to, aby zachowały swoją ostrość jak najdłużej. Nożyczki do manikuru kombinowanego służą wyłącznie do skórek. Podczas dezynfekcji narzędzi restrykcyjnie trzymamy się czasu podanego na płynie biobójczym. Jeśli jest 5 minut, to 5 minut, nie 10, nie 15. 5 całkowicie wystarczy, a przedłużanie tego czasu może wpływać na przedwczesną korozję i to dotyczy wszystkich narzędzi, które dezynfekujemy. Następny produkt przydatny w kombinowanym to Cuticle Remover. Będziemy go nakładać na już wyfrezowane, ale jeszcze nie wycięte nożyczkami skórki. Uwaga! Pracując na mokrych skórkach dużo trudniej jest zobaczyć, gdzie zaczyna się ich żywa część, czyli eponychium, której nie wolno naruszyć nożyczkami. Zaczynamy od ściągnięcia starej masy. Paznokieć, za który się zabieramy, był delikatnie nadbudowany bazą proteinową. Nie chcemy ściągać całej masy do końca, tylko usunąć tą część, która już się nie nadaje do noszenia. Do tego celu sięgamy po frez numer 1, na który mówimy gumka. Ma czerwoną obwódkę, więc to najdelikatniejsza gradacja spośród 3 dostępnych, dzięki czemu ściąga kolor równie łatwo, jakbyśmy go ścierali gumką. Wkładamy frez do frezarki, upewniając się, że jest włożony do samego końca. Jeśli nie będziemy na to zwracać uwagi, w pewnym momencie głowica frezarki może się poluzować i nie będzie już precyzyjnie trzymać frezu podczas pracy. W konsekwencji rączka będzie wchodzić w wibracje, a to spowoduje dyskomfort pracy. Podczas ściągania masy pracujemy na obrotach wyższych niż 20 000 na minutę. Zbyt niskie obroty będą skutkować zagrzewaniem rączki lub zatrzymaniem frezu w trakcie pracy. Ściąganie rozpoczynamy od środka paznokcia, pracując środkiem naszej gumki. Prowadzimy ruch tylko w jedną stronę, z góry na dół, od skórek do wolnego brzegu. Przejeżdżamy frezem, odrywamy i wracamy do skórek. Nie wolno nam poprowadzić frezu od dołu do góry. Nacisk jest jednakowy i delikatny. Zbyt mocne przyciśnięcie frezu do powierzchni może uszkodzić płytkę albo wykrzywić frez. Przechodząc do lewej strony paznokcia, pracujemy początkiem frezu. I analogicznie, przechodząc na prawą część paznokcia, pracujemy końcem. Materiał ściągamy tylko do momentu pozbycia się starego koloru. Chyba że pojawiły się zapowietrzenia. To wtedy również je usuwamy. Nigdy nie ściągamy całej masy z paznokcia, ponieważ to, co na nim zostaje, pełni funkcję pancerza ochronnego dla naturalnej płytki. To, czego nie ściągnęliśmy frezarką, dokończymy pilnikiem. Przy pracy z naturalną płytką gradacja 100 jest zbyt ostra i może poszarpać naturalny paznokieć. Dlatego używamy wyłącznie delikatniejszej strony o gradacji 180. Nadajemy kształt krawędzi i skracamy paznokcie, jeśli jest taka potrzeba. Skracanie paznokci jest zależne od 2 kryteriów: upodobań klientki i budowy naturalnego paznokcia. A w zasadzie na odwrót, od budowy naturalnego paznokcia i upodobań klientki. Na przykład, jeśli paznokcie rosną w dół, to delikatnie je skracamy, nadbudowujemy nieco grubszą ilością materiału przy wolnym brzegu i wypiłowujemy od spodu. Ciekawostka. Paznokcie rosnące na palcach wskazujących najczęściej rosną dużo bardziej w dół niż pozostałe paznokcie i czasami, jeśli ta tendencja jest mocna, to szybciej będzie ściągnąć nam cały paznokieć ze wskazującego i zbudować go na nowo, niż korygować jego kształt podczas odnowy. Następnym krokiem jest wygładzenie i zmatowienie powierzchni bufferem 100/180 lub 180/220. Kiedy użyjemy 100/180, a kiedy 180/220? To zależy od tego, jak się zachowuje naturalna płytka klientki. Podczas pracy obserwujemy, co się dzieje, czy są zapowietrzenia, czy nie, i do tego dobieramy przepis na idealną stylizację. I oto nadszedł czas na skórki. Złota zasada brzmi: zawsze pracujemy pod prąd. Co to oznacza? Frezarka posiada 2 kierunki pracy, do przodu i do tyłu. Jeśli chcielibyśmy pracować z prądem frezarki, frez będzie się ślizgać i nie zetrze nawierzchni, a zatem nasza praca nie będzie mieć sensu. Pierwszy frez, po który sięgamy, to wspomniany już wcześniej bestseller numer 9, który ma niemalże kąt prosty.
Ten frez poradzi sobie z każdym rodzajem skórek, również z takimi, które są przyrośnięte do płytki. Naszym pierwszym zadaniem jest utworzyć kąt pomiędzy skórką a paznokciem, co ułatwi dalsze etapy pracy. Obroty, na które nastawiamy frezarkę, to od 10 do 15 tysięcy na minutę. Frez ma się znajdować równolegle do wału okołopaznokciowego na granicy skórki i paznokcia. Pracujemy frezem do przodu i do boku, tak zwanym ruchem wymiatającym. Kolejny frez musi posiadać ostre zakończenie, ponieważ będziemy nim tworzyć miejsce na to, aby wejść kolorem aż pod same skórki. Do wyboru mamy 4 frezy: Cuticle 1 i 15 albo Cuticle 2 i 11. Można od razu sięgnąć po jeden z nich lub pracować dwuetapowo. Obroty mamy nastawione powyżej 15 tysięcy. Pamiętamy, że pracujemy pod prąd, więc dzielimy sobie naszego paznokcia na pół i na obrotach do przodu opracowujemy prawą część skórek. Przemieniamy obroty na tył i zabieramy się za lewą część skórek. Żeby przyspieszyć czas pracy, najlepiej za jednym zamachem zrobić wszystkie prawe, a potem wszystkie lewe połówki. Pracujemy bardzo ostrym frezem na bardzo wysokich obrotach. Dosłownie muskamy samym czubkiem nasze skórki, bez popychania frezu do przodu. W tym momencie milimetry dzielą nas od macierzy. Mamy już wyfrezowane miejsce na lakier, więc teraz sięgamy po frez zakończony na okrągło, aby oczyścić wał i płytkę z mikronabłonków, które mogły nam pozostać po poprzednim etapie. Powierzchnia musi być idealnie czysta. W innym wypadku, w trakcie nakładania lakieru, nagle objawią nam się niedoczyszczone fragmenty skórek. Wiadomo, że tego nie chcemy. Tutaj również pracujemy pod prąd, za jednym zamachem obrabiając prawą bądź lewą część skórek. Na nasze opracowane skórki nakładamy produkt rozpulchniający i zmiękczający Cuticle Remover, dzięki któremu będziemy mogli głębiej wyciąć skórki. Ponadto, po wyschnięciu preparatu skóra obkurczy się i cofnie, co zapewni nam jeszcze lepsze wizualne wrażenie. Czekamy 2 minuty i za pomocą chusteczki ściągamy preparat z pierwszego palca, od razu wycinając skórki. Dopiero jak skończymy wycinanie skórek przy jednym palcu, ściągamy preparat z drugiego palca ze skórek i przechodzimy do wycinania. Zwróćcie uwagę, że dolne ostrze chowa się pod wał, a górne skierowane jest delikatnie w stronę paznokcia. Skórki wycinamy jednym płynnym ruchem. Wycinanie ich na raty spowoduje zadziory. Uruchamiamy łokieć, żeby sobie umożliwić płynny ruch. Cuticle Remover to delikatnie tłusty preparat, a przecież nie chcemy, aby nasza stylizacja była przez to mniej trwała. Po umyciu rąk odtłuszczamy płytkę za pomocą fioletowego cleanera, który idealnie usuwa resztki tłustego filmu z powierzchni paznokcia. Do przygotowania płytki zaliczamy również nałożenie primera. Primer bezkwasowy nakładamy jak lakier i nie czekamy, aż odparuje, ponieważ zostawia on delikatnie lepką warstwę, która zachowuje się jak taśma dwustronna. Primer kwasowy nakładamy w minimalnej ilości, punktowo i czekamy około 2 minuty, aż całkowicie odparuje. Który primer wybrać? To zależy od płytki klientki. Zazwyczaj używamy primera bezkwasowego. Jeżeli Twoja klientka cierpi na nadpotliwość dłoni albo ma problemy hormonalne, to warto sięgnąć po primer kwasowy, ale trzeba pamiętać, że on zawiera w sobie kwas metaakrylowy. W związku z powyższym to już nie jest działanie taśmy dwustronnej, tak jak w przypadku primera bezkwasowego, tylko tutaj mamy już działania fizykochemiczne i trzeba uważać, żeby nałożyć go odpowiednią ilość i nie zrobić krzywdy. Jeżeli ten temat Was interesuje oraz też temat, w jaki inny sposób mogą powstać zapowietrzenia, to subskrybujcie nasz kanał, dlatego że niebawem pojawi się odcinek, jak unikać zapowietrzeń. Idziemy dalej. Przed nałożeniem bazy podnosimy skórki kopytkiem. Można by powiedzieć odpychamy, ale przecież one już są od dawna odepchnięte i puste w środku. Chodzi o to, że zdążyły już opaść podczas przygotowywania płytki, zatem tuż przed nałożeniem bazy podnosimy je na nowo. Przed nałożeniem bazy oceniamy, jaką mamy płytkę, czy będziemy ją nadbudowywać, czy też nie, dlatego że nie ma takiej potrzeby. Tutaj wykonujemy odnowę, więc z pewnością będziemy nakładać bazę w miejsce odrostu. Pierwszą warstwę nakładamy cieniutko, jak tradycyjny lakier do paznokci i utwardzamy. Następnie przesmarowujemy bazę po całości i na nieutwardzoną powierzchnię dodajemy jej nieco więcej. Nakładamy wałeczek w miejsce odrostu. Delikatnie rozciągamy bazę czubkiem pędzelka w stronę wolnego brzegu. W celu wypoziomowania idealnej krzywej C możemy obrócić paznokcia do góry nogami i poczekać, aż baza wypoziomuje się sama. Podczas utwardzania kontrolujemy, czy nasza klientka trzyma dłoń w lampie na prosto. Dłonie są zawsze delikatnie zrotowane do zewnętrznej strony, dlatego na prosto oznacza trochę wbrew naturalnemu ułożeniu dłoni. Przed nałożeniem koloru ponownie unosimy skórki kopytkiem. Pierwszą warstwę koloru nie nakładamy idealnie przy skórkach, tylko odrobinę dalej. W okolicach skórek 2 warstwy koloru do niczego nie są nam potrzebne. Cienka, pojedyncza warstwa idealnie połączy się z podwójną warstwą na całej długości paznokcia, a jednocześnie uchroni nas przed uskokiem, kiedy zacznie pojawiać się odrost. Malowanie rozpoczynamy od środka, przechodzimy do prawej strony, potem do lewej. Kolor do skórek nakładamy ruchem podpychającym.
Pamiętamy o równomiernym rozłożeniu koloru, aby warstwa była w każdym miejscu podobnej grubości. Utwardzamy przez 30 sekund. Przed nałożeniem drugiej warstwy koloru ponownie podciągamy skórki kopytkiem. Nakładamy drugą warstwę koloru tak samo jak pierwszą. Kiedy już to zrobiliśmy, przyszła pora na wjeżdżanie pod skórki. Cienkim pędzelkiem do zdobień, np. nail art 4, wsuwamy kolor pod skórki, jednocześnie przytrzymując je drugą ręką podczas podciągnięcia wału okołopaznokciowego. Koloru dobieramy dosłownie odrobinę na pędzel. To ma być jak najmniejsza kropla. Jeśli weźmiemy go więcej, lakier zaleje nam skórki i cała kombinowana robota pójdzie na marne. Utwardzamy w lampie przez 30 sekund. Dobra wiadomość, przed nałożeniem topu już nie musimy po raz trzeci podnosić skórek. Top nakładamy cienką warstwą, ale pamiętamy o najważniejszym, o linii światła. Odgrywa kluczową rolę w efekcie końcowym i nie może się nigdzie załamywać. Aby sprawdzić linię światła, wystarczy poruszać paznokciem góra-dół albo lewo-prawo. Mamy to? Światło odbija się od naszej krzywej C? Jeśli tak, to wkładamy rękę do lampy na 60 sekund. Po utwardzeniu dajemy topowi ostygnąć przez około 30-60 sekund. I teraz finalny trik. Nakładamy odrobinę oliwki na wał okołopaznokciowy i za pomocą kciuków delikatnie naciągamy wał w dół, aby powrócił na swoją pierwotną pozycję. Teraz możemy podziwiać nasze dzieło. Po całej procedurze kolor naprawdę wygląda tak, jakby wyrastał spod skórek. I to już koniec naszego odcinka. I jak wrażenia z manikuru kombinowanego? Czy jesteście w tej grupie, która kocha precyzję, dokładność i lubi spędzić dużo czasu, aby umieścić kolor tuż pod skórkami, aby potem długo cieszyć się efektem? A może właśnie w przeciwnej grupie jesteście, czyli takiej, która lubi zmieniać kolor raz na tydzień, raz na 2 tygodnie? Dajcie znać w komentarzach. Dzięki za uwagę. Cześć!